Zespoły trakcyjne mamy już za sobą, czas więc zajrzeć do środka nowych wagonów, lokomotyw i tramwajów. Do czego służyć mogą zamki szyfrowe w wagonach? Jak wygląda nowe wcielenie radzieckiej lokomotywy na miarę XXI wieku? Który z polskich producentów pokazał swój pierwszy w pełni niskopodłogowy tramwaj? Oraz ile kilometrów na zasilaniu pomocniczym przejedzie przegubowy trolejbus? O tym porozmawiamy w tym odcinku, zapraszam Was do oglądania. W czerwcu tego roku w mediach padła zatrważająca informacja, że na bocznicach PKP Intercity stoi ponad 800 odstawionych wagonów. Spółka odeszła więc na jakiś czas od zakupu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych na rzecz modernizacji istniejącego taboru. Na Trako zobaczyliśmy 4 zmodernizowane wagony. Pierwszy, do którego zajrzałem, to wagon bezprzedziałowy drugiej klasy o zwykłym standardzie. W oparciach siedzeń są rozkładane stoliki, mamy też możliwość lekkiego pochylenia foteli. Miejsca siedzące możemy indywidualnie doświetlić, a przy oknach zamiast zasłon stosuje się teraz rolety. W drzwiach nadal jednak pozostały bardzo uciążliwe dla pasażerów klamki. W kolejnych pokazanych wagonach mamy już jednak drzwi automatyczne. Wchodzimy również do wagonu drugiej klasy, ale już z przedziałami. Dobrze, że odchodzi się od pakowania do nich 8 miejsc siedzących, bo podróż w tyle osób nigdy nie była w nich komfortowa. Przy każdym siedzeniu mamy tu gniazdko elektryczne. Dalej przechodzimy do wagonu restauracyjnego, który mogliśmy zobaczyć też od kuchni. Pasażerowie mają tu całkiem sporo miejsca do dyspozycji. Przy stolikach czeka tu na nich aż 36 miejsc siedzących. Ostatni z wagonów robi największe wrażenie pod względem estetyki. Ciekawe jest w nim rozwiązanie zintegrowanych półek na większy bagaż z wieszakami na rowery lub narty. Pasażer ma tu możliwość zabezpieczenia roweru czy bagażu linką stalową z zamkiem szyfrowym. Wagony potrzebują lokomotywy na czele, która poprowadzi cały pociąg. PESA do obsługi takiego składu proponuje gamę Marathon. Lokomotywa ma tak zawiłą nazwę, bo łączy napęd elektryczny z dodatkowym silnikiem spalinowym do pracy na bocznicach. 4 takie lokomotywy mogą być wynajęte przez operatorów działających na polskiej sieci kolejowej. Lokomotywa Griffin z Nevagu również ma spalinowy moduł dojazdowy. Pojazd ma przede wszystkim służyć do prowadzenia ciężkich składów towarowych, a przy rozruchu zapewnia siłę pociągową 310 kN. 5 takich lokomotyw zasili tabor przewoźnika Lotos Kolej. Od Siemensa z kolei zobaczyliśmy Vectrona.
Od 2010 roku powstało już kilkaset sztuk tego typu lokomotyw, kursujących w kilkunastu krajach Europy. Największym zaskoczeniem targów było pojawienie się przebudowanej radzieckiej lokomotywy M62, potocznie zwanej Gagarinem. Lokomotywa została gruntownie zmodernizowana. Zmiana w 207E dotyczyła nawet napędu, gdzie wersję spalinową zastąpiono napędem elektrycznym. Pojazd waży 120 ton i zapewnia moc na kołach rzędu 2,4 MW, a przy rozruchu dysponuje maksymalną siłą pociągową 410 kN. Lokomotywa powstała w zakładzie taboru kolejowego Rail Polska z założeniem prowadzenia pociągów towarowych z prędkością do 100 km na godzinę. Podbijarka torowa Unimat 09 była chyba najbardziej specjalistycznym pojazdem szynowym na targach. Pojazd służy do wyrównania płaszczyzny torowiska oraz jego przebiegu, podnosi tory, podsypuje tłuczeń pod podkłady oraz ustawia tory czy rozjazdy linii kolejowych. Pojazd wyposażony jest w masę urządzeń pomiarowych, w tym miewniki laserowe pozwalające sprawdzić geometrię toru. Są tu aż 4 kabiny sterownicze poszczególnymi urządzeniami, każda z nich odizolowana jest akustycznie i termicznie od otoczenia. Pojazd potrafi podbić 300 metrów bieżących toru w ciągu godziny. Tutaj na szybko liczą, wiesz, korekty łuku. Drugi jest już... Moduł sterowania gwiazdą śmierci. Większość zagranicznych producentów ograniczyła się jednak do wystawienia modeli swoich pojazdów. Jeszcze w temacie odcinka o elektrycznych zespołach trakcyjnych. Oko przykuwała tu sylwetka pierwszego członu składu dużej prędkości od chińskiego producenta CRRC. Na wystawie pojawiły się też modele wagonu metra czy składu monorail. Zobaczyliśmy też sylwetki wielu tramwajów. Avenio Siemensa, Tango Stadlera w wersji budowanej dla Ostrawy, Tramino Solarisa czy Forcity Plus Skody dla Bratysławy. Pojawiła się też dość zagadkowa koncepcja tramwaju przyszłości autorstwa Pesy. Na zewnętrznej wystawie pojawiły się rzeczywiste tramwaje. Niedawno do grona polskich producentów 100% niskopodłogowców dołączył poznański Modertrans. Moderus Gamma pod względem designu robi niesamowite wrażenie. Prototyp mieści się w ramach standardowego, niskopodłogowego tramwaju eksploatowanego w Polsce, czyli jest 5-członowy i ma około 32 metry długości. Podobne konstrukcje w ostatnich latach najczęściej kupowano w Polsce. Modertrans ma też w garści pierwsze zamówienia na te tramwaje i od razu są to ogromne zakupy. 50 nieco zmodyfikowanych względem prototypu składów pojawi się w poznańskim MPK. Niestety na targach nie udało mi się zajrzeć do środka zamkniętego tramwaju. Solaris z kolei pokazał tramwaj serii Tramino XL dla Lipska. Pojazd również ma wyróżniający się wygląd. W 38-metrowym tramwaju zastosowano nietypowy układ wózków. Człon czołowy i ostatni mają po 2 wózki napędowe, natomiast człon drugi i trzeci współdzielą wózek toczny Jacobsa. Wózki są obrotowe i pozwalają na obrót o kilkanaście procent względem osi pojazdu. Konstrukcja wózków napędowych wymusiła jednak podniesienie podłogi na ich długości o 1 stopień. W efekcie tramwaj nie jest w 100% niskopodłogowy, a pasażer musi się liczyć z kilkoma zmianami wysokości podłogi przy przejściu wzdłuż składu. Z drugiej strony wewnątrz tramwaju maksymalnie wykorzystano dostępną przestrzeń i udostępniono ją pasażerom.
Nie ma tu pustych miejsc, jak w typowych niskopodłogowych tramwajach kursujących w Polsce. Skrajnia torowiska stosowana w Lipsku wymusiła też mniejszą szerokość składu. Wagon ma 2,3 metra szerokości, a żeby zachować dostateczną szerokość przejścia, zdecydowano się na raczej niewygodny dla pasażerów układ siedzeń 2+1,5. Ciekawym rozwiązaniem przy wejściach jest podświetlenie LEDami krawędzi otwartych drzwi. Na zakończenie, i to dosłowne, bo pojazd już zwijany był z targów na lawetę, pozostał nam trolejbus wodorowy Solarisa. Najważniejsze w tym pojeździe są jego pomocnicze źródła zasilania – ogniwa paliwowe. Dzięki produkcji prądu z wodoru trolejbus może odłączyć się od sieci trakcyjnej i przejechać dystans aż do 100 km, zanim ponownie podłączy się do sieci. Taki zasięg zapewniają 4 butle, które łącznie pomieszczą 1000 litrów wodoru. Dla bezpieczeństwa w pojeździe rozdzielono układy urządzeń. W pierwszym członie znajduje się instalacja wodorowa, a w drugim typowe elementy układu trolejbusowego. Producent przygotował 10 takich trolejbusów dla Rygi. Pojazd jest bardzo drogi, kosztował ponad 4 miliony złotych. Można więc powiedzieć, że jest prawie dwukrotnie droższy od standardowego przegubowego trolejbusu. Trzeba jednak pamiętać, że jest też o te 75 cm dłuższy od niego. Jak zobaczyliście, tabor szynowy w Polsce to nie tylko zespoły trakcyjne. PKP Intercity, spółka wykonująca największą pasażerską pracę przewozową w kraju, nadal inwestuje w modernizację taboru wagonowego. Przewoźnicy, czy to pasażerscy, czy też towarowi, do obsługi składów wagonowych potrzebują też lokomotyw, a czynności utrzymania torowiska mogą być wykonywane mobilnymi podbijarkami torowymi. Fundusze europejskie ożywiły też rynek tramwajowy w kraju. Nadal rośnie konkurencja w tym segmencie i pojawiają się nowe produkty. Transport bazujący na prądzie w miastach wspomagają też trolejbusy, a gdy zabraknie stałego źródła zasilania, energię mogą dostarczyć pomocnicze źródła bazujące np. na wodorze. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!